Odcinek numer 8. Kurde, leci ten czas. IDS Podcast Miron i Szymon. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o motoryzacji, tylko że ta rozmowa o motoryzacji może być tak, że ja będę musiał tutaj pana Szymona trochę hamować, bo pan Szymon ma, delikatnie mówiąc, sporą wiedzę na temat motoryzacji, a ja mam umiarkowaną, więc jakby to powiedzieć, proporcje będą zachwiane, ale spróbujemy z tego jakoś wybrnąć. Bo ty wiesz, nie, że Volvo za dawnych czasów wymyśliło pasy trzypunktowe i rozdało patent wszystkim, tak? Oczywiście. Piękny gest, tak? Dzisiaj to takie rzeczy chyba by się nie powtórzyły. Wiesz, że Toyota zaczyna od maszyn do szycia? Tak, ta historia jest mi znana, Widziałeś. że oni zaczynali od zupełnie czegoś innego i Aż doszli do supy. Aż doszli do supry, potem się to skończyło. Potem to już... Te tygrysy azjatyckie, Hyundai i Kia i Mitsubishi tyle wspólnego mają, że to są ogromne konglomeraty przemysłowe, nie? I tam produkują statki, monitory, trąbki, klimatyzację plus samochody, nie? Dokładnie. No i w takim starym katalogu, kiedyś jakiś rok 2000 mniej więcej, gdzieś pojawia się w jakimś kiosku, wiesz, to jest takie coś, kiedyś taka budka, nie? Mogłeś kupić gazetę, Pani w kiosku to była moja sąsiadka, to była najlepsza, najlepsza znajoma, zawsze gazetki odkładała. No właśnie, gazetki, zawsze naklejki, wszystkie motor, numery, bo to wtedy czytałem jakieś naklejki, albo te statki, co się tam po części kupowało, znasz te nie? Piękne. I zawsze jedno było te same pytanie. Jak ta pani robi siku, jak jej się chce? No to właśnie, to do dzisiaj, może ktoś to wie. Dzisiaj nie odkryłem, bo tych kiosków ruchu to było w cholerę w całej Polsce, w każdym siedział jakiś Więcej człowiek. niż żabek dzisiaj. Dokładnie, w każdym siedział jakiś człowiek, ale toalety tam nie było i to jest takie pytanie, które... Ale może zostawmy to, bo może tak. to się działo w różny jakiś intymny sposób i ktoś może jeszcze Dobra, jakiś kioskarze mają traumę do dzisiaj. Wracajmy. No i w jednym z takich kiosków, taki jakiś katalog, nie wiem, czy jakiś tam już był Autoświat, czy jakieś coś tam, taki dość gruby, i tam były modele na ten rok, czy coś takiego, z masy producentów. Gruba, dosłownie setki modeli. I tam były, panie kolego, 2 modele firmy Samsung. Auta firmy Samsung, okay. Tak. To jest właśnie, wiesz, takie historie. Oczywiście tych marek było tam setki, nie? To nie ma o czym mówić, to już kilka z tych marek już wiesz, dawno wącha kwiatki od spodu, ale Samsung samochód, no to tak ciekawe. 2 modele, nie było to jakaś tam flota wielka. Ale to ci powiem, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że generalnie jest mało rzeczy, które mnie zaskoczy, jeśli chodzi o motoryzację, proszę ale bardzo, auta Samsunga, ci powiem, jeszcze nawet o tym nie słyszałem. No, widzisz, można sobie gdzieś tam zresearchować pewnie, że tam wiesz, gdzieś jakieś ograniczone rynki na pewno, ale było coś takiego. Zaraz to zrobię, jak ja mogę o tym nie wiedzieć? Widzisz, to może sobie jakiegoś upolujesz nawet. Samsunga. A jaki ty miałeś pierwszy samochód? No kurde, prawdopodobnie miałem taki samochód pierwszy jak większość ludzi, którzy dorastali pod koniec PRL-u i potem, czyli to był... Lexus to nie był. No nie, ale to był naprawdę porządny wóz. To jakiś był na licencji włoskiej samochód. Na licencji włoskiej, tak. Jak każde auto sportowe miał silnik z tyłu. Tak. Ale taki półbokser, no? Taki, no wiadomo co to było, to był Maluch 126P, ale już miałem tą wersję taką 650, że się odpalało z kluczyka, nie trzeba było tutaj na tyle ciągnąć. I wiesz, co ci powiem, do dzisiaj go wspominam po prostu zarąbiście, to był świetny samochód, miałem wiele innych i każdy był lepszy teoretycznie niż ten, tak. Ale ten był większy, szybszy, bardziej niezawodny, chociaż on mi się nie zepsuł, ale co weekend dbałem o to, że te rzeczy, które mogłyby się zepsuć, były już wymienione, ale do dzisiaj wspominam go chyba... A jeździłeś w 5? Najlepiej. Co to w ogóle za wyczyn 5 w maluchu, chłopie? To wiesz, to jest niemożliwe, jak ja widujesz taki samochód, dzisiaj tak patrzę i ja nie mogę. Przyjeżdżał po mnie szwagier kiedyś na Lubieszyn pod granicę, tak? On przyjeżdżał, jak się nudził i mniej więcej pod koniec dnia i zabierał nas, tak? I tam właśnie wracaliśmy w 5. Bujaliśmy się te 13 czy 18 kilometrów, nie pamiętam, jak się tym maluchem w 5, wiesz, i nikt tam nie był mały, tak?
No, Paweł wiesz jak wygląda. Tak, Paweł wygląda tak jak ty. Tylko, że był trochę szczuplejszy, ja też byłem, że tak powiem, parę centymetrów mniejszy w pasie, ale na wysokości. Ale tak czy inaczej. Nie? I to jest, wiesz, to jest fajny samochód, w tym samochodzie nie dało rady napić się z 2-litrowej coli, bo tam ograniczała cię przestrzeń, wiesz, tak trzymałeś tą flaszkę i próbowałeś znaleźć pozycję jakąś, żeby ogarnąć. Słuchaj, te problemy nawet ja z moim bardzo mało słusznym wzrostem, to te problemy miałem też, zawsze trzeba było gdzieś tak z boku duldać, ale pamiętam go jak dzisiaj, był ponownie malowany, był brązowy, ważył chyba 30 kg więcej, bo kupiłem go takiego dziadka, którego tak zaimpregnował wszystkimi biteksami, że to auto ważyło 30 kg więcej, ale nie zgniło. No nie, i się trzymał dobrze. Byłem z nim wszędzie, byłem z nim na Mazurach, byłem z nim w Tatrach. Proszę. I się nigdy nie zepsuł, nie? No. To jest... To są dobre wspomnienia. Tylko nigdy nie grzebałem przy żadnym samochodzie tyle, co przy nim, nie? To tak zupełnie szczerze trzeba powiedzieć, ale no do dzisiaj wspominam, bo to był pierwszy, był mój. Tak. I to był po prostu, to była taka przepustka do wolności. Do podróży, Można tak. Przekładnia planetarna, która po prostu masz dwa takie stożki i w zależności od tego i te stożki są połączone takim paskiem i ten pasek się porusza na tych stożkach, czyli albo w jedną stronę idzie albo w drugą stronę idzie. To tak jakbym ci to porównał do rowera, że masz skorbę albo masz duży blat na korbie, czyli idzie ciężko, albo masz mały blat na korbie, czyli kręcisz łatwo. Na tej zasadzie na tym zasadzie to działa. Toyota i jakieś takie właśnie japońskie wynalazki. Dzisiaj czytałem o tym, że na przykład Mazda musiała jakąś taką akcję serwisową zrobić i zawołać ileś tam samochodów do serwisu z powrotem, bo gdzieś tam w jakimś tam przewodzie, czy gdzieś permanentnie zalęgały się pająki. Okay. I musieli to jakoś usunąć, wiesz. Także to są jakieś takie totalnie, wiesz, ciekawostki, nie wiadomo co do niczego nikomu niepotrzebne oczywiście z wiedzy samochodowej, ale jeszcze coś takiego jak miał Land Rover na przykład, że Land Rover kiedyś planował kierownicę umieścić w środku. Bo to generalnie jakby tam powiedzmy, no prawie że angielski samochód jeszcze na to żeby sprzedawać na wszystkich rynkach, to żeby kierownica była w środku. Oczywiście no głupie założenie, tak trochę, no ale no jest jak jest, tak. Ale to są Anglicy, oni czasami jak oni robią coś w motoryzacji, to po prostu tak, wiesz, Europejczyk czy jakiś tam Japoniec macha, jak? Co byś się tu teraz od Janie Pawlili, prawda? No tak to jest. A propos jeszcze tych dziwnych rzeczy, to z tym pająkiem tego nie wiedziałem, ale na przykład dlaczego tak często różnego rodzaju zwierzątka typu kuny i tak dalej dobierają się do kabli i je przegryzają. No. Co to je powoduje? Chodzi o to, że kable są w jakiejś otulinie. I kiedyś te otuliny były robione tylko i wyłącznie z plastiku i były zupełnie dla tych zwierząt nieatrakcyjne. Dzisiaj wiadomo, w dobie jakiejś tam ekologii ta otulina tego kabla jest zrobiona z jakiegoś takiego materiału, który po prostu dobrze im pachnie. Nie? Raz, że te zwierzęta lubią się ogrzać, jak jest silnik jeszcze ciepły. No, oczywiście, to jest komfort. Tak. A dwa, że my tego nie wyczuwamy jako ludzie, ale tam są... To nie jest zwykły plastik, tak jak to było kiedyś. W tych otulinach kabli to jest zrobione z jakiejś mieszaniny i ta mieszanina po prostu bardzo dobrze pachnie i dla nich to jest coś atrakcyjnego i trzeba sobie to... Myślałem, że to może są już takie, wiesz, tak są wytresowane te zwierzęta, że zostają wysyłane przez zbieraczy złomu, żeby, wiesz, napocząć kable. Czyli tak jak kiedyś sztonka ziemniaczana przez imperialistów niedobrych była zrzucona. Ty pamiętam, miałeś przygodę swoją z tym. Och ja. To może nam kolega przybliży, bo to było zabawne. Znaczy z mojego punktu widzenia. Znaczy wiesz, teraz to ja się z tego śmieję, ale wtedy to mi tam do śmiechu nie było. Miałem 1000 km, 980 km trasy do przejechania w celach urzędowych, stawiennictwo obowiązkowe. No i wsiadam do auta, a tam mi nic nie działa. Mówię, centralny zamek się zepsuł, no kurde, nie wiem. Coś działało. Mówię, nie powiedziałeś, że nic nie działa. Powiedziałeś, że auto zapalało i jechało do przodu i to by było na tyle. Nie miałem klimy, nie mogłem szyb otwierać.
wszystko w środku A wracając do tej nie skrzyni, nie wiem, czy działało. to było ta skrzynia, czy nie? Czy to było możliwe, że ta skrzynia akurat jest tylko jakoś tam elektronicznie ograniczona, bo można by za pomocą tej skrzyni dokładnie z taką samą prędkością jechać na wstecznym jak do przodu. Nie wiem, czy to o to chodziło, Tak, ale że- czytałem o czymś takim, że gdyby tego nie ograniczyli, to byś mógł sobie, jak nie wiem, jak Lambo 105 na wstecznym polecieć. No, także to taka tam A próbowałeś kiedyś ciekawostka. twoim autem, ile wyciąga na wstecznym? Nie, ja nie jestem złomek z tego, z Cars, także ten nie próbowałem. Ale teraz mi teraz więc jakiś challenge mi tutaj zarzuciłeś. Ile pojedzie mój samochód na wsteczny? Ty, patrz tak Trzeba jeszcze. widzieć gdzieś kawałek i można odpalić jakiś ten. Do przodu wiem ile pojedzie, no to wiadomo, to ale tak, no, ale jak jedziesz do tyłu, to prawdopodobnie słabo pokazuje licznik. Musiałbyś mierzyć telefonem. No, ale w każdym razie, wracając do Kuny. No i przegryzło mi tam wszystko, nie działały migacze, nie działało ogrzewanie, wentylacja, klima, nic tam nie działało i miałem tak Kiedyś, jechać. ale zwróć uwagę, że kiedyś ludzie tego nie mieli, a ty siedzisz i narzekasz. Jak No stary dobra, dziad. ale wiesz, no fajnie by było mieć na przykład migacze, jak jedziesz w trasę 980 Ale możesz km. jechać prosto, no wiesz, no nie szukaj problemu, tylko znaj rozwiązania, wiesz, Kuna cię załatwiła. No tylko wiesz, no nie wiesz co tam jeszcze jest przegryzione. No, Trafiła ci wiązkę, tak? no coś mi tam przegryzła, oczywiście po drodze był korek na autostradzie, nie można było szyby opuścić, klima nie działała, było plus 30 stopni. Och, A miałeś tak, że ci tam strzelił, nie wiem, alternator czy coś i w trakcie trasy jakiejś przestało ci ładować? Musiałeś go cały czas na gazie trzymać? Jakby z gazu to byś nie odpalił? tak, ale to było jeszcze w tych starych czasach, Ja tam ja nie Mitsubishi wiem, tak miałem. jakieś takie tam coś. Jechałem z Niechorza do Szczecina, nie? Z Oskarem małym. Oskar tam siedział na jakimś telefonie, czy na czymś tam, nie pamiętam, czy coś tam do grania, czy ja miałem jakiegoś palm topa i tam siedział na tym, przesiedział całą drogę, nie widział co się dzieje, a tylko wiesz, to tylko podjeżdżałem do kogoś i tylko wiesz, podnosiłem go cały czas na gazie, żeby nie zjechał z obrotami. No i dopiero stanąłem na Gocław. Ty i się ten, ścigać nie? chciałeś po prostu z tymi Nie, ludźmi, tak to było. nie. Dojechałem na Gocław do teściów i tam no i go porzuciłem tam. Nie? Koleś nie przyjechał i mi tego nie naprawił. Ale wtedy ta technika była jeszcze na tyle prosta, że jak miałeś jakiekolwiek pojęcie o tym, no to Ja nie mam. prawdopodobnie byłeś w stanie na trasie, Ja nie mam, muszę trasie coś tym wołać swoje prywatne ADAC, coś tym zrobić ratował. i fajnie mieć takiego szwagra, nie, no który to jest wiesz. mechanikiem, to jest... Znaczy on mówisz bardziej, że jest mechatronikiem i bardziej siedzi w elektryce i chciałby siedzieć w elektryce i wczoraj właśnie ze szwagrem rozmawiałem i szwagier nam się kręci po warsztacie i mówi, że ja będę. Planuję jakby tak, możliwe, że zainspirowaliśmy, że chciałby nagrywać jakieś materiały, nie? No i A że bardzo facet dobrze. ma gadane, Ja. że facet wiesz, wygląda i ma pojęcie, no to myślę, Ale on że już, może się śmiało już mi kiedyś o tym mówił i śmiało wydaje mi wrzucać. się, że to jest dobry człowiek na dobrym miejscu. Jeżeli Idealnie. on będzie chciał rozmawiać o motoryzacji, to polecam. Tego kanału jeszcze nie ma, ale jak będzie, to zrobimy polecajkę, bo Nie, to zaprosimy go jako gościa najpierw. facet się zna, tak, więc on na pewno by mógł bardziej fachowo powiedzieć niż No my. i on to jeszcze tak strasznie prześmiewczo i nie ma dobrego zdania na temat producentów i paru innych rzeczy, że potrafi to naprawdę dobrze też opowiedzieć, mówiąc, że są idiotami, nie mówiąc, że są idiotami. A dziadek przed chwilą opowiadał, że tam u nas w Szczecinie naprawiali taką prasę do zgniatania kartonu, tak jak u nas jest w tym, tam wiesz, za RSM. I mówił, że jakieś orły z tego sklepu, tam jakiś otwór taki rewizyjny był, że można było coś jeszcze dopchać albo wyciągnąć, nie? I mówi, że wsadzili tam zepsutą pralkę, żeby ta prasa to zmiażdżyła, nie? Oczywiście prasa tak to zmiażdżyła, że tłok wszystko się puginało, wypieprzało bokiem. Pralce się niewiele stało, tak? Ale no pralka jakby trochę, wiesz, to większy challenge niż kartony. Niż kartony, dokładnie. Była też taka historia z Porsche 911, że miał się na początku nazywać Porsche 901. Tak. No ale jakie samochody nazywają się 01, czy tam 501, 601, wiadomo, czy jakie się nazywają. francuskie, wiesz, to jest ten Tak. z lwikiem na tym
na masce. Oni mają patent na to, Peugeot na dokładnie. tym i był 901, nie może być Porsche 901. I dlatego było Porsche 911, ale jest jeszcze taka zagadka, że parę pierwszych modeli Porsche 911 opuściło fabrykę jako 901, i dopiero potem ktoś się zorientował, no niestety tak się nie da, bo Francuzy sobie zastrzegły taką kombinację tych numerów. To muszą być egzemplarze. Tak, i to są w tym momencie takie białe kruki. Tam naprawdę to było, ja nie wiem, 8 czy 10 sztuk, czy 12, nie więcej. I to są, ja chyba nawet wczoraj czy przedwczoraj jakoś przez cuda, przez przypadek to o tym też słyszałem. I to są najbardziej poszukiwane pierwsze wersje Porsche 911, które kosztują miliony w tym momencie, miliony. Parę sztuk zostało na całym świecie, siedzą bardzo dobrze schowane w fajnych garażach u bogatych ludzi. No albo nie wiadomo, może siedzą gdzieś tutaj, wiesz, w północnych Niemczech u kogoś w budzie. Ale to jest bardzo, bardzo w szopie. Wydaje mi się, że ludzie z zielonym dachem, nie? Tutaj mają dużo jeszcze, pochowanych takich różnych. No. Weekendowo jest najlepiej, nie? Weekendowo się przejedziesz po rejonie, tak jak jechaliśmy teraz na to Ostermadę, to tyle wyciągali ludzie tego. Oni masa mają rzeczy, tak, nie? faktycznie, weekendami czasami się idzie, kurde, ale ładne, ale ładne. Tutaj Mercedesy, tu jakieś Chevrolety. Panie kolego, chciałem poruszyć taki temat o rzeczach, które zniknęły z samochodu w ramach rozwoju technologicznego. No nie mówię akurat o korbkach, na przykład do szyb, ale coś takiego jak te takie składane reflektory z przodu, już tego nie robią. Pop-upy takie, tak. Pop-upy, no, pop-upów nie ma. Nie ma, Mazdy, nie ma Porsche. bo to kurde BMW, nie? 850, 840. Piękna fura, no. Bo to Jeden z niewielu BMW, które akceptuje. Bezpieczeństwa, wiesz, Tak, Miron, tak. bo jak jedziesz Tak. rozpędzony do 180, swoim BMW 850 Tak, i walniesz w przechodnia, tak. to te wychylone reflektory mogą sprawić, że on ten wypadek będzie ciężko przeżywał. A natomiast jak Znaczy, nie będzie go w ogóle przeżywał. Jak- Obojętnie czy masz reflektory, czy ich nie masz przy 180. wcepione te reflektory w linię nadwozia, no to jest dużo bardziej bezpieczne. Na pewno. No dobrze. I o tym, ale Uzasadnione. możemy to odwrócić. Na przykład jest dużo rzeczy w nowych samochodach, które są standardem teraz, a ich nienawidzę i mnie denerwują i nie mam zamiaru sobie takich... Przestań nienawidzić, musisz też kochać. O, ja kocham to. Bardzo kocham, jak masz 3 cylindry pod maską, które bzyczą albo 2, bo to teraz nigdy nie wiadomo, które bzyczą jak kosiarka, ale za to masz 30-calowy wyświetlacz w samochodzie. Tak. To jest naprawdę rozwój, tak to widzę, tą przyszłość tego. Masakra. Nie możesz narzekać cały czas. To jest postęp, to jest, wiesz, to jest przyszłość. Future is now. Także no, doczekaliśmy czasów, kiedy wiesz, kiedy stoimy na progu przyszłości, tak? Może to nie jest jeszcze jakiś cyberpunk, ale już tam jest, no wiesz, postęp jest taki dość niewyobrażalny w porównaniu do tego, co się przez wiele lat wyobrażało. Tak jak z wieloma, wiesz, że zdobyczami techniki, samochody przez jakiś tam dłuższy czas, ileś tam, no powiedzmy, nie wiem, lata 80., 90., no generalnie trochę stały w miejscu, tak? Nie było takiego jakiegoś gigantycznego przeskoku, jak teraz, wiesz, z benzyny na samochody elektryczne, tak? No ale Czy jakieś ja czy właśnie na uważam, hybrydy, że nie? końcówka lat 80., 90. i początek lat 2000 to jest pik, jeśli chodzi o motoryzację. No dobrze, no. Końcówka lat 90. I więcej się nie da. Nie, nic Więcej się nie da zrobić. Nic większego nie osiągniemy, bo... Czyli potrzebna jest zmiana. Znaczy ja bym tego nie nazwał Twoim zmianą. argumentem cię załatwił. Ja bym powiedział, że to jest bardziej rozwój w jakimś kierunku, bo nie jest rozwojem. Ja mówię oczywiście z mojego punktu siedzenia i widzenia. Tak? Możesz, to wolny kraj, możesz mieć swoje zdanie. Tak, i moje zdanie jest takie, że rozwój, kiedy ja muszę co 250 km podłączać się gdzieś i ładować coś na ładowarce jadąc do Polski, mając 1000 km do przejścia. Już po 600 jest. Już, no to załącz sobie wycieraczki, załącz sobie, ja wiem, to jest przyszłość tego wszystkiego. Na razie to jest tak w powijakach, ale cieszę się, że jestem z takiego rocznika, z takiego pokolenia, że jeszcze mogę sobie wybrać, bo za 15 lat już nie będzie tego wyboru, tylko się będziesz ładował tym wszystkim. I ja wiem, że to jest piękne, ładne i tańsze i może coś tam, ale mi się to po prostu nie podoba. Ja tego nie lubię, tak? Chyba nic tam nie jest tańsze. No ale dobrze, niech będzie. W każdym razie ja też na razie jestem zwolennikiem, cieszę się, że słynne
1000 km na jednym baku dieslem. Robisz bez 2.0 problemu TDI. i... Jak najbardziej. Nieważne, Natomiast czy masz 2.0 czy 3.0. no nie można, Zrobisz to po prostu. nie można oczywiście odejmować ludziom tego, że używają tej nowej technologii, że się z tego cieszą, że są zadowoleni, że są kwestie jakiejś ekologii, dla niektórych są bardzo ważne. Niech sobie to mają. Ale Bardzo ja nie chcę tego negować, bo to też jest fajne, masz moment obrotowy dostępny od Tak, zaraz no. i tak Jak dalej, strzała. tylko ja po prostu patrzę pod kątem użytkownika, którym ja jestem. Jeżeli mieszkałbym, nie wiem, w jakimś miejscu na stałe i nie miałbym rodziny w Polsce, czy gdzieś, gdzie muszę jeździć naprawdę kawał drogi, żeby tam dojechać, no to dlaczego nie kupić sobie elektryka, tak? Bo no, ile jeździsz dziennie, robisz te trasy po 300 km? Nie, jeździsz od A do B, robisz może 30-40 i to jest wszystko pięknie, ładnie. Jeszcze jak masz dom, na którym jest fotowoltaika, że sobie to Tak. ładujesz za darmo, no to jest naprawdę mistrzostwo świata, tylko że ja na mieście jeżdżę na rowerze, auta w ogóle nie używam, a używam auto po to, żeby wsiąść i zrobić 1000 km. No to w tym momencie No tak, to się tam wiesz, wyklucza w o co jakimś chodzi. sensie. To No, ale wtedy to, mi to- wiesz, jest masa osób, które z tego korzystają i nie można im tego prawa odbierać. Nie? Nie, ja nie chcę Także tego róbcie krytykować, sobie ale ja oczywiście. po prostu uważam, że to jeszcze nie jest dla mnie. Nie jestem użytkownikiem Nie jesteś targetem. nie jestem targetem tym takim elektrycznym, ale tak jak mówię, no jako drugie auto do przemieszczania się po mieście, mega sprawa, no. Tym bardziej jak jeszcze masz to, gdzie ładować za jakieś tam nocna taryfa, pół ceny, czy coś w tym stylu, nie? To wtedy jest jakiś system, który trzeba opanować. Tak? coś zupełnie innego. Poza tym, kurde, no ja chyba mam trochę jakieś krople benzyny w krwi. No, to jesteś old school, to Ja to jest lubię, inna no. sprawa. No, No. Oczywiście, że tak. V6 to jest V6, V8 to jest V8, tak? Natomiast, tak jak już wielokrotnie rozmawiałem z kimś tam, że to po prostu część osób traktuje po prostu pojazd jako sprzęt do przemieszczania się, tak? Dokładnie, z punktu A do wsiada B. i jeszcze najlepiej jak jesteś autonomiczny i po prostu zadasz mu dobra, weźmy teraz do, nie wiem, do teściowej na kawę, do pracy, na fitness i ona sobie wsiada przy telefonie i ten samochód ją zawozi. Ją czy jego. Rewelacyjna, tak? Bo nie każdy ma oczywiście jakieś tam zacięcie wyścigowe, nie każdy gdzieś tam, wiesz, gen Schumachera w sobie nosi i to na Ale części ja osób naprawdę jest myślę, że naprawdę tak będzie rewelacyjne. nasza jakaś tam przyszłość wyglądała. No tak mi się będzie, wydaje, oczywiście, że że to tak. będzie jakoś tam zaprogramowane. Będzie na pewno będzie jakaś dyscyplina na pewno, której jeżdżą samochody, wiesz, z napędem spalinowym, tak? Jest hałas, jest, wiesz, czuć spaliny, palenie gumy, wyskakujący żużel spod kół i tak dalej, nie? Tylko, że nie wiadomo, czy po jakimś czasie ktoś tego też nie zabroni, bo jest za głośno, za brudno, za hałaśliwie i to się skończy, tak? Ale to, no nic, oby nie, tak? Oby została ta swoboda wyboru. Nie ma To byśmy drogi chcieli. Moim zdaniem nie ma Tak, drogi tak. odwrotu, bo my Jesteśmy w takim punkcie, jesteśmy na to że to się skazani. zmieni. Jak nie będzie to elektryk, to będzie to te paliwa wodorowe, czy tam jakakolwiek inna technologia, Gdzie- czy te baterie zyskają po prostu, wiesz, nie wiem, 2000 zasięgu i To jest sprawa tylko- załatwiona. To jest tak? tylko kwestia czasu. I ładowanie w 5 minut. Wydaje i mi lecisz, się, że no. motoryzacja, która polega na spalaniu jakiegokolwiek paliwa, to jest powoli Ślepa już, uliczka, ślepa tak. uliczka, to się kończy, ale cieszę się, że jeszcze mogłem tego doświadczyć. Dobrze, energia odnawialna to też nie jest jakieś tam na razie idealne rozwiązanie, ale to zostawmy to, bo to mamy, wiesz, jest iluś tam ludzi, którzy mogą się na ten temat wypowiedzieć, nie musimy do swojego kamyczka do ogródka zarzucać, bo to bez sensu. Wracając do tego na przykład jeszcze z takich może niezapomnianych technologii, bo one są trochę dzisiaj ulepszone i też działają, ale jakiś tam Citroen stary czy coś tam, on miał takie obrotowe reflektory, które działały razem z kierownicą. Tak. Skręcałeś i on się obracał, doświetlał ci zakręt. Tak? To dokładnie, Dzisiaj to jest to już doświetlenie, jest, to jest standard, to jest doświetlanie tak. zakrętów. Citroen to w ogóle miał, oni do dzisiaj w sumie, nie wiem jak teraz ten najnowszy model, Nie, ale teraz to jest Stellantis i tam pewnie to mają jest Stellantis, pokłady pewnie nie. kreatywności raczej mają ograniczone. Oni też wnieśli, parę fajnych rzeczy. Masę. Wiesz, zobacz te stare XM-y, albo te jeszcze wcześniejsze. No. Przecież całe zawieszenie hydrauliczne, które dzisiaj jest standardem w samochodach luksusowych czy dużych SUV-ach, no to przecież Citroen wymyślił i do dzisiaj robią to moim zdaniem lepiej niż Niemcy. No. Miałem kiedyś taką starą Xantię, jeździło się tym super. Potem jakiegoś C5 z tym hydro coś tam zawieszał, już nie pamiętam jak to. No to było mistrzostwo świata, to naprawdę. Hydrokule. Tak, hydrokule, jak się kula zepsuła, to kosztowało połowę tego co amortyzator, nowa kula, ten środek do przodu, wszystko działało i to jest naprawdę fajna rzecz.
Świetne, no tam to nie wiem jak te nowe, ale ten tych starych jeszcze mogłeś na tym, tak, z flakiem przejechać na jednym kole, Mogłeś, tak? mogłeś No. jedno koło odkręcić No, i no. ustawić go tak i Tak. on i tak sobie pojechał. Dobra, a teraz pogadamy o czymś innym. Powiedz mi o twoim samochodzie marzeń. Mój samochód marzeń? Tak, wyobraź No, nie mam sobie, samochodu marzeń. że nie masz żadnych finansowych granic i po prostu wstajesz sobie rano, budżet jest nieograniczony i masz do wyboru jakieś. Ja nie mam Szymek żadnych marzeń samochodowych, to tutaj źle trafiłeś. Ja to fajnie rzeczywiście, to jestem zadowolony z tego, to jeździ, to dowozi i tak dalej. Natomiast jakby było rzeczywiście taki samochód, żeby sobie wyskoczyć i pojeździć, to fajna jakaś duża kupeta by się nadawała. Jak już kiedyś ustalaliśmy, Benek Continental GT. O ja. Idealnie, tak? Jest duży, jest szybki, startuje jak strzała, widać, że to waży 6 ton czy ileś. Mega wygodny i To, tam mega sportowa i to linia. wygląda, tak? I to wygląda. A tak to nie, ja nie mam żadnych tych jakichś specjalnych oczekiwań do samochodowych i tak dalej. Ja jestem mniejszym, wiesz, fanem motoryzacyjnym niż ty, więc wiesz jak jest. Natomiast ty na pewno jakieś swoje masz. Kurczę, Paliwa coś jest tam trochę. mam, ale ja nie jestem w stanie się skoncentrować tylko wyłącznie na jakimś tam jednym No właśnie, jednym to byś musiał samochodzie mieć i to halę. jest- Tak, pewnie jakbym wygrał w Totka, to zanim kupię dom, to wybuduję jakąś taką wielką halę garaż, w środku będzie też bar i przynajmniej, żeby mi się tam z 20-30 samochodów zmieściło i wtedy bym sobie takie co miałeś za dziecka jako matchboxy, jeśli tym bawiłeś, tak, to tak, wtedy by było tak. tak piątek, sobota, niedziela i tak dalej, i tak dalej. Tak, Tak. to by było takie motoryzacyjne Tak można żyć. marzenia. Szkoda, że nie mam tego, że nie mamy akurat przy takim temacie, ale możemy to dodatkowy jakiś odcinek nakręcić, że wziąć na przykład gościa z Ameryki, który tam się, zresztą nie wiem, czy widziałeś shorta, nie, że o koniach, Tak. koniach samochodowych. Koniak samochodowy. Porozmawiać z nim na pewno, bo on też jest tym autofreakiem. Tak samo Paweł. To myślę, że Pawła damy radę zaprosić kiedyś do odcinka, tylko że nie wiem, czy on się zmieści, bo on też nie jest mały i to jak będziemy mieli ten studio przerobić, żeby nam wcisnąć jeszcze jednego typa. Ja ci mówiłem, że jak jestem z twoją rodziną na zdjęciach, to się czuję mały i szczupły. Naprawdę, lubię z wami pozować ze zdjęć, bo Są zależy. zwykle jestem najmniejszy na tych zdjęciach. I to Ale jest... nie, żebyś jadł najmniej, jak siedzimy przy stole. Nie. No, także cieszę się, że dotrzymujesz kroku. No, także na pewno byłoby, będzie na pewno, bo myślę, że takiego kolejnego odcinka z gościem, bo to generalnie formuła się sprawdziła. Myślę, że kogoś śmiesznego będziemy mogli zaprosić i sobie coś ogarnąć. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o jakichś neutralnych potrzebach, to raczej wiesz, to potrzeba jakiegoś feelingu, jakiegoś vibe'u samochodowego pewnie powoduje to u ludzi, że takie samochody kupują, tak? Że ktoś kupuje oldtimera, że ktoś kupuje sobie coś szybkiego, że ktoś kupuje samochód do jeżdżenia do domu, do jeżdżenia do pracy, do jeżdżenia na weekendy i do jeżdżenia na wakacje, tak? No, nie wszystkie samochody dadzą radę spełnić, to w zasadzie prawie żaden nie spełnia tej roli naraz. Nie? Naraz, dokładnie. Ciężko. A Tak. tak naprawdę czego szukam, co mi bardzo imponuje w samochodach, to jest trwałość. I dlatego wracamy znowu z powrotem do samochodów, które dzisiaj są już youngtimerami. Wiadomo, jeżeli położysz to wszystko na papierze, to one może więcej palą, nie są takie szybkie i to i tamto, tylko że one się nie psują. I to jest punkt numer po prostu 1. Wiadomo, jeżeli kupujesz sobie wyścigową maszynę, którą serwisujesz po co 20-30 okrążeń toru, to jest coś innego, ale jeżeli to jest właśnie auto dla normalnego zjadacza chleba, to moim zdaniem po pierwsze to powinno jeździć i się nie psuć. Tak. I To tak jak wszystko powinno tak jak działać. wszystko powinno być, dlatego właśnie też patrzę takim dość okiem na jakieś takie youngtimery, czyli auta, które były produkowane po to, żeby jeździło i się nigdy nie zepsuło. Czyli znowu wracamy do fantastycznych lat 90. Tak, i nawet wcześniej, Tak. W123, W124, W140, stare Volvo, czy nawet nie aż takie stare Volvo, ale już jakieś takie 15-letnie i to mi się po prostu podoba, że kiedyś to było robione tak, że to po prostu miało działać. Ale I kolega to jest... tu przytoczył parę modeli Mercedesa, to czy tak się dzisiaj podziało, że ten Mercedes stracił jakość? Przecież to jest jednak Mercedes. Nie? No i Nadal co z bez tego? gwiazdy nie ma I jazdy. proszę tutaj bez tej ironii, Jaka ironia. kolega się Przecież śmieje, bo jeżdżę Mercedesem. gdzieś. Tak. Nie, ja też w pracy jeżdżę Mercedesem, który siadł po 15 000, tak? I trzeba było silnik wymieniać. Tak, jest, no widzisz, jest sam jak sobie jest, no. Sam sobie Ale odpowiedziałeś. nie, to na pewno ktoś go zajechał, to nie może tak być, żeby ten, wiesz, żeby to tak klękło, tak wiesz, żeby fabrycznie, tak się nie da, to jest możliwe. No, Wydaje mi nie się, zrobili że- z plastiku tego silnika, czy co?
Wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli rozmawiamy o trwałości i wytrzymałości, to chyba to już nie jest związane chyba z konkretną firmą, tylko z tym, ile tej ekologii w tym silniku jest, bo więcej tej ekologii, im krótsze trasy, tym no to nie ma szans działać. To po prostu nie ma szans. Nie? Mówisz, że chciałbyś jakiś samochód terenowy posiadać kiedyś? Tak, to są plany takie na przyszłość. Bardzo mi się podoba ta rejonowa turystyka offroadowa. To jest jeszcze taka sprawa, gdzie nie zajmowałem się tym. Byłem na jakimś tam jednym amatorskim rajdzie, pożyczonym samochodem z jakimś tam kolegą, natomiast to jest coś, co... Jakbyś mógł mikrofonem nie stukać, to by było dobrze. Przepraszam. Ale nie połóż go u siebie, bo to jest twój mikrofon. Okej. Chciałbym tego spróbować, bo to jest połączenie takich rzeczy, które lubię, to znaczy raz podróże, 2 samochody, 3 jakaś przygoda, no bo Natura. to natura, jeździsz gdzieś tam, bardzo w sumie to już nie jest jakieś takie straszne dzikie, bo jak pojedziesz latem na Albanię czy coś takiego, to tam jest wielu takich ludzi, którzy chcą i to też już nie straciło taki swój urok strasznej... Wszystko dzisiaj wszystko się spopularyzowało. Tak, strasznej takiej dzikości. Ale to jest jakaś taka rzecz, którą bym chciał jeszcze w życiu zrobić. A jaki? No taki na jaki będzie mnie stać, nie? Czyli jakiś Pajero, czy jakąś Ładę, czy co? Nie, Ładą na Albanię to bym nie pojechał. To nie jestem aż tyle mechanicznie Ładą to na Kaukaz. uzdolniony, żeby ona jest prosta i tak dalej, ale jednak no, dla mnie są generalnie 2 takie legendy, jeśli chodzi o to jeżdżanie, czyli jest Land Cruiser i jest Patrol. No, proste. No. A czemu Japończycy są najlepsi samochodach terenowych? No bo produkują rzeczy, które są bardzo niezniszczalne, nie? Taki duży Land Cruiser. Zobacz sobie nawet na przykład takie coś, co się nazywa HDJ-80, czyli to jest taki Land Cruiser, który był produkowany tam od 80 któregoś tam do 90 któregoś. 4.2 V8 w dieslu, niewysilony silnik i w tym momencie auta, które mają przebiegi 350 tysięcy, są zadbane, kosztują 100 tysięcy do góry, bo chodzi o to, że to auto... O których 100 tysiącach mówisz? Nie, no mówię, od 100 tysięcy złotych można takiego auta szukać, ale wyobraź sobie, że to jest 30-letnie auto, które będzie miało przynajmniej 300 tysięcy na hulane, ale dla tego silnika 300 tysięcy to jest rozgrzewka. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie, którzy jeżdżą naprawdę dookoła świata, nie kupują nowych samochodów z elektroniką, bo jak dzisiaj jakiś czujniczek zepsuje, a ty jesteś gdzieś w Kirgistanie, to ty sobie to auto możesz tam zostawić i nic z tego nie będzie. Natomiast jak kupisz jeszcze auto, które jest mechaniczno-elektryczne, ale nie elektroniczne, to jakoś sobie poradzisz. Coś tam zaspawasz, coś przytegujesz i on dojedzie. Nie? I to są właśnie takie samochody, w sumie stara G-klasa, Land Cruiser i Patrol, który jest w ogóle mistrzem świata, jeśli chodzi o wytrzymałość mostów. Patrola stawiasz na oponach 35-37 cali i trzeba się starać, żeby coś urwać. Włóż do jakiegokolwiek Jeepa 35 czy 37 cali, to ja nie wiem, czy ty 3 km przejedziesz. Telewizor do bagażnika. Zmieli te napędy. Znam jedną taką osobę, która naprawdę, można powiedzieć, że objechała świat dookoła i się wtedy, to też był człowiek majętny, jest do dzisiaj i się sam go pytałem, ty stać się na każde nowe auto, dlaczego ty sobie nie kupisz po prostu nowego auta salonu? No i wtedy mi wyjaśnił, no i co, zatankujesz gdzieś w Kirgizji ropę trochę gorszej jakości, wyleci, no i co? No to by było. I to by było. I wołasz ADAC. I przyjeżdża. A to, co Patrol w ogóle wytrzymuje, to jest jednak świnka. On lubi ryć w błocie i... On tak lubi. Prawo jazdy. Za którym razem zdałeś prawo jazdy? Ja za którym razem? No. Ja za pierwszym. Kurwa. Ale to tak zdałem, tylko że ja byłem pierwszą osobą, która wyjechała z placu tak naprawdę, więc ten miot nie był jakiś taki specjalnie, gigantyczny, z umiejętnościami. Aż byłem zdziwiony tak naprawdę, udało się polegli. Oczywiście tydzień wcześniej, nie pamiętam czy coś zmniejszyli, oczywiście cofanie na łuku, tak? Zmniejszyli szerokość tego pasa. Tak? No i oczywiście za pierwszą próbą stuknąłem w pachą, no i tam bardzo kulturalny pan egzaminator podszedł, no i odtąd, panie Mironie, zaczniemy drugą próbę, tak? No, drugą próbę dupisz, no to masz po egzaminie. To jest po egzaminie. No, ale drugą próbę zestresowany przejechałem, no i tam te manewry zrobiłem, no i pojechaliśmy na miasto, tak? I tam jak się jedzie na
do teściów, bo tam jest tam cały ten wojewódzki ośrodek ruchu drogowego jest tam niedaleko, więc tych elek tam jeździ 40 000. Nawet tam gdzie jest jest, jechaliśmy, pokazywali, tak, że to dokładnie. tak. I tam jest Wilcza, to taka dużą eską do góry jedziesz, nie? Eską, w sensie eska taki ukształtowana ta ulica jest. Nie? No i w trakcie tego egzaminu wjeżdżam właśnie tą eską i na samym zakręcie, gdzie nikt nigdy nie może się tam zatrzymać, bo tam jest zaraz skarpa, bo coś tam, stoi jakiś taki dostawczak zepsuty, tak, na awaryjnych. Ja tam jadę, nie wiem, bo to jest oczywiście podwójna ciągła, więc nie wiem, kierunek, mogę wyjeżdżać, nie mogę, wiesz, pierwszy dzień, pierwszy ten egzamin i tak dalej, wiesz, ale jakoś tam wybrnąłem z tego, no i facet mówi na końcu, dobrze panie Mironie, powtórki nie będzie, nie? No ja, wow, nie? No, także rewelacja. Nie, to akurat poszło, nie? Ale mam takiego kolesia w Szczecinie, Tomasz, chciałem go znowu spotkać, bo dawno nie miałem z nim kontaktu. Facet jest, myślę, że jakieś tam rekordy są. Jak my się znaliśmy jeszcze ileś tam lat temu, widywaliśmy się, on to prawo jazdy próbował zdać i to już była któraś tam próba, 16, 17, czy któraś, czy coś. Myślę, że 20 parę podejść miał do egzaminu już facet, nie? Dosłownie odporny. Gdzieś go stres żera, gdzieś coś, wiesz, gdzieś jakimś głupim pasie zapomni, czy o czymś, wiesz. I tam jakiś, wiesz, problem ze wzrokiem, czy coś, to wszystko się jakoś nakłada, że nie daje rady facet zdać egzaminu. Najwyraźniej nie jest mu pisane, jeździ samochodem. Musi zarabiać kasę, mieć szofera. No ale faktycznie 20 razy to już nie, to już tam jakiś masz rekord, facet. Albo masz naprawdę pecha, albo po prostu chyba się do tego nie nadajesz. Brakuje czegoś po prostu, no bo to wiesz, no za któryś razem ty, no za trzecim, piątym, nie wiem, którym, no już wiesz wszystko, co no chyba, że masz jakiegoś pecha z egzaminatorem, który się na ciebie uwziął i teraz ciężko będzie to oczywiście, ale 20 razy to potężny jakiś ładunek, wiesz, obciążenie stresem i tak dalej, to odgrywa ogromną rolę, tylko że no nie tyle razy, tak? No, nie, po prostu się nie nadajesz do tego, tak? To ci mówiłem, tak, że że 2 lata przejeździłem bez ważnego prawa jazdy tutaj na tym. Tak, mówiłeś. No. Tak patrzę, że cała Europa przejechana na trafionym, wiesz, dokumencie. Nie, no dobra, skończyło się, no co. No. Tylko się skończyło. Mi się też tak zdarzyło, jesteś aktualny. ale ja przekroczyłem niecały rok, tam chyba 8 czy 9 miesięcy. Miałem kontrolę tutaj w Niemczech i pan mówi, pokazuje mi tam, ja mówię, nie, bo ja mam okulary, czyli na 6 lat mam badanie i od tego czasu 6 lat do przodu. Okej. Stary, ja nie wiem jak mi... To jest niemożliwe. Ja nie wiem jak mi to przeszło, bo niemiecki policjant... Data wydania to jest, panie policjancie, polski, Herr tak. Policmeister. Mówi, a ta data wcześniejsza co to jest? Nie, to jest data wystawienia data urodzenia mojego taty. Tego dokumentu, potem przedłużyłem u okulisty i od tego przedłużenia mam 6 lat. Data prolongata. Ale łyknął, muszę powiedzieć, tak sobie myślę, to już było takie ryzykowne. To ci wyszło. Tak, za drugim razem? A co się wydarzyło za pierwszym, że nie zdałeś? Przekroczyłem prędkość. A nie, no gdzie, ty? Nie, no przecież gdzieś. Ale to też tak nie było, A czym miałeś, czym był egzamin? Jakim samochodem? A jakimś takim, że się dało Ale już przekroczyć nie jakieś... Nie. Ja miałem jazdę na maluchu, ale tam chyba była jakaś Skoda czy coś. Takim, że się dało przekroczyć. I co, jest właśnie postanowiłeś uczynić? Nie, bo zostałem sprowokowany przez pana instruktora. Na pewno nie. I to absolutnie nie zła wina. Oni tego nie robią. Stoję z kumplem, z którym miałem zdawać egzamin na prawo jazdy. Stoimy przed tym całym ośrodkiem egzaminowania i przed nami jest jakaś grupa i się śmiejemy z tych ludzi, którzy właśnie w pachołki zjechali i tak dalej. No i w tym momencie, nie wiem czy ja, czy kolega wyciągnął ten nasz papierek, na którym było napisane kiedy, gdzie mamy być i tak dalej i się śmiejemy i teraz nie wiem czy on do mnie, czy ja do niego mówię, ty stary, ale to jest nasza grupa. Jak kurwa nasza grupa? No bo nam się godziny popieprzyły i generalnie to my powinniśmy na tym placu być. Nie? No i lecimy tam do tego ośrodka egzaminowania. Na teorię tam chyba miałeś pół godziny w moich czasów i jakaś... No, to były też trochę inne czasy i tam pukamy w okienko, proszę panią, nam się popieprzyły godziny, Boże Święty, niech pani nas puści, niech pani patrzy, to nasze. I babka nam dała ultimatum, jak walniemy szybko teorię. Tam było chyba pół godziny na teorię, nam dała 15 minut. Jak się te 15 minut wyrobimy i zrobimy tak, że nie będzie tam błędów, no to nam puści na plac. No i żeśmy to szybko machnęli, to było wyuczone, poszliśmy na plac.
No i dostaliśmy się do tego pana instruktora, który oczywiście musiał swoją wyższość pokazać. Wygnojki, to jeszcze takie czasy były, co to za zegarku się nie znacie i tak dalej, co to ma być w ogóle, blablabla. I teraz wsiadać my tu szybko na plac, jeden błąd i lecicie, nie? Ja się w warsztacie samochodowym wychowałem, od dziecka się tam jakoś to auto przestawiało, daliśmy radę na tym placu, cyk, 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 zrobione, no i facet mi mówi, dobra, no, jakoś ci się udało, to jedziemy teraz na miasto. Ja mówię, no to wsiadaj, nie? Do instruktora do jego auta, mówię, no to wsiadaj, nie? To ci pokażę. No i mówi, no to teraz szybko, szybko, bo już miał być po egzaminie, wasza dwójka i mi tam ciśnie cały czas facet. No to jadę szybko, 1, 2, 3, 4. Ja mówię, że mam zjechać na prawo i się przesiąść. Czemu? No bo jest 50, a pan już 95 jedzie. Mówię, to pan mnie cały czas krzyczy, że mam jechać kurwa szybciej. No to, 95. To co mi pan? Mówię, to pan mnie do tego sprowokował, ja jechałem normalnie, pan mi mówi szybciej. No to pan daje tutaj komendę, no to jadę szybciej, nie? To się na mnie popatrzył i mnie wyrzucił z tego egzaminu. No i oczywiście podszedłem do kolejnego, teoria zdana, na placu zdane, jedziemy na miasto i pan mi mówi szybciej. A ja mówię, o nie. I co jadę, jest do 50, jadę 40, jest do 70, jadę 60. Mówi, ty, a co ty tak kurna jeździsz? Co, boisz się tym autem jeździć? Mówię, nie, ale miałem tu taką przykrą przygodę i mu to opowiadam, że pan egzaminator cały czas mi ciśnie szybciej, no to jechałem tak szybko jak umiałem i mnie wyrzucił z egzaminu. A mówię, a to ty jesteś. Zostałeś legendą. Tak. No mówi, no dobra, okej, jedź, zdałeś. Teraz jest fajna legenda, fajnie się to wspomina i jest trochę śmiesznie, ale wtedy jak mnie wyrzucił, to się czułem tak, jak ja mogłem nie zdać? No nie, to ujma na honorze. Ja mogłem matury nie zdać, ja mogłem do następnej tak, klasy nie zdać, żeby się nic nie stało, ale ja nie zdałem prawka. No, bierzmowania. Tak, to nieważne. Można się było na studia nie dostać, ale tak, kurde, ja nie mam, ja nie zdałem prawka. Klasycznie suby, lajki, komenty. Komenty się ostatnio rozkręciły, ludzie komentują, oczywiście zaczyna się powoli jakiś oczywiście hejt, jakieś głupoty, ale to tam... Mamy grube skóry. Grube skóry mamy i haters gonna hate, także to wiadomo jak jest. Co byś nie powiedział, to i tak powiesz źle dla kogoś, tak? Także to akurat jest standardowe, tak. Skóry hipopotama tutaj nie przemakają, także jest ok. Feel free, tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tematu jeszcze nie opracowaliśmy, ale chętnie jakieś sugestie przyjmiemy. Myślałem właśnie o tych nowych technologiach może, żebyśmy tam coś pomyśleli, jak to wpłynęło na nasze życie, czy na życie ludzi, których znamy. Możemy zrobić taki temat, ale to jest taki wstępny, niewiążący propozycja. Zobaczymy jak to, może się coś jeszcze pojawi po kolei. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I tradycyjnie musimy się zwijać, bo szefowa wróciła. Tak jest, trzeba kończyć tutaj teatrzyk, zwijać studio. Do następnego. Trzymajcie się, dziękujemy.